Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, fatalne wieści o core inflacji. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Szok, fatalne wieści o core inflacji. Drodzy Państwo, ten materiał będzie poświęcony inflacji w Wielkiej Brytanii, która dzisiaj od samego poranka bardzo intryguje inwestorów, zwłaszcza tych, którzy operują na brytyjskich aktywach, ponieważ okazało się, że w kwietniu core inflacja tak jakby zaczęła się wymykać spod kontroli. Wzrosła do poziomu 6,8, prognoza była 6,2, były pokonane skrajnie pesymistyczne prognozy, a na wykresie widzimy, że kontynuacja tendencji wzrostowej jest widoczna, chociaż równolegle wskaźnik ten główny Consumer Price Index, który także zawiódł, był słabszy niż zakładały prognozy, 8,7, jest jednak w tendencji spadkowej, więc to, co się teraz dzieje, jest zaskoczeniem. To są fatalne wieści o core inflacji, które mogą zmienić perspektywę rynkową, o czym za chwilę będzie. Natomiast Brytyjczycy mają jeszcze jedną taką publikowaną miarę inflacyjną, to jest Retail Price Index i on także pokazał, że ta inflacja jest wyższa niż zakładały prognozy. Widzimy to na tym wykresie, który jest w tle, a to oznacza, że te miary pokazujące wzrost cen w Wielkiej Brytanii naprawdę zaskoczyły inwestorów i muszą oni się teraz do tego dopasować. Widzimy, jak zachowuje się inflacja na tym następnym wykresie względem celu Banku Anglii i ewidentnie na następnym wykresie widzimy, że cały czas rośnie inflacja w usługach w Wielkiej Brytanii, czyli ta tendencja wzrostowa jest szeroko obserwowana w całej brytyjskiej gospodarce. Kolejne złe wiadomości pokazują, jak bardzo teraz odbiega zachowanie inflacji w Wielkiej Brytanii względem tego, co się dzieje na starym kontynencie, czyli w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych. Tutaj inflacja w Wielkiej Brytanii jest najsłabsza, zachowuje się najsłabiej, czyli jest po prostu najwyższa. I momentalnie oczywiście mamy przesunięcie oczekiwań co do tego, jak będzie się zachowywał Bank Anglii, czyli gdzie będą dalej stopy procentowe. I na chwilę obecną, te kilka godzin po tych danych makroekonomicznych, rynek wycenia, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych będzie w tym roku w listopadzie i stopy procentowe wzrosną na chwilę obecną, rynek wycenia o 91,5 punkta bazowego. Czyli w rynku są co najmniej 3 podwyżki stóp procentowych, a być może nawet będzie czwarta, taka ćwiartka, 25 punktów bazowych w podwyżkach stóp procentowych. I na następnym wykresie widzimy, jakie jest przesunięcie wszystkich oczekiwań co do tego, gdzie będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, gdzie i jak może Bank Anglii dalej reagować w których miesiącach. I ten szczyt, jak już powiedziałem, jest sygnalizowany w listopadzie i widzimy na tym następnym wykresie dokładnie, jak był wyceniany listopad w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach i miesiącach. I widzimy, że te dzisiejsze dane, które pokazały, że te dane, które są szokiem, to są fatalne wieści o core inflacji, zdecydowanie podniosły wycenę tego listopada tak mniej więcej o 50 punktów bazowych, czyli naprawdę te dane makroekonomiczne zaszokowały inwestorów, uczestników rynku i to są fatalne wieści. Pytanie jest oczywiście, czy przeniosą się te informacje, te zachowania brytyjskiej gospodarki na inne kraje i czy procesy dezinflacyjne zostaną zatrzymane, więc te dane będziemy ściśle monitorować. Natomiast zwracam jeszcze także bardzo uwagę na najnowszy raport Nomury dotyczącej właśnie tej inflacji i ile Nomura prognozuje dalszych podwyżek stóp procentowych w Wielkiej Brytanii i co się może dalej wydarzyć. Ten raport jest teraz widoczny w tle. No i dodatkowo jeszcze mapa inflacji, zachowania inflacji w całej strefie euro i na tym wykresie jasno i dobitnie widać, że im bliżej źródła konfliktu zbrojnego, tym wyższa jest inflacja i oczywiście kolejny wniosek jest taki, że posiadanie waluty euro jako środka płatniczego nie chroni nas absolutnie przed inflacją. To potwierdza, że teraz jednym z ważniejszych czynników, który wpływa na podniesienie się wzrostu cen, jest konflikt zbrojny, czyli to, co się dzieje
na Ukrainie. Konsekwencjami rynkowymi jest wyraźne podniesienie się rentowności brytyjskich stóp procentowych, tych rynkowych, tu widzimy na tym wykresie dziesiątki brytyjskie, a na rynku walutowym generalnie nic niewiele się dzieje. Funt brytyjski tak jakby już dawno zdyskontował te informacje, nawet te perspektywy co do dalszych podwyżek stóp procentowych, a to jest dla mnie powód do wielkiego zastanowienia się, dlaczego ten funt brytyjski jest taki dokładnie przyczepiony do osi symetrii tego horyzontu cenowego, który na tym wykresie widzimy jest na wykresie trwa już praktycznie 6 lat. Jesteśmy dokładnie w osi symetrii, czyli w okolicach 0,87, 0,88 i po prostu konsolidacja trwa cały czas i nawet takie dane makroekonomiczne, które są fatalne, nie są w stanie wybić funta brytyjskiego z tego marazmu. Zobaczymy, co się dalej na tym wypadku wydarzy. Taka pobieżna analiza także sygnalizuje, że ten funt brytyjski jest bardzo powiązany z zachowaniem amerykańskiej waluty, więc jeżeli amerykańska waluta będzie się osłabiać, być może także funt brytyjski będzie tracić i odwrotnie, jeżeli amerykański dolar będzie zyskiwać, to może funt także zacznie zyskiwać. Ta odporność funta brytyjskiego na dane o inflacji, na perspektywy co do dalszych podwyżek stóp procentowych, to jest jedna z wielkich zagadek na rynkach finansowych spośród tych największych rynków finansowych i różnych klas aktywów, które są na całym świecie handlowane. Więc fatalne wieści o core inflacji stają się faktem, i to jest pewnego rodzaju ciekawostka. Będziemy ją monitorować, co się dalej wydarzy, czy ona będzie się przenosić także na inne regiony świata, na inne kraje na świecie. I w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam do specjalnych materiałów, które są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu dotyczące. Ten raport dotyczy sztucznej inteligencji, która rozgrzewa rynkowe emocje. Sztuczna inteligencja pozwala bardzo wyraźnie wycisnąć niektóre akcje w górę, ale pytanie jest, co dalej? Czy to rzeczywiście będzie zmiana, czy to jest tylko taka chwilowa moda, która odwróci tendencję? Jak czytać te wydarzenia, co się może za tym kryć? Warto się zastanowić, warto wiedzieć zdecydowanie więcej, więc zachęcam do tego specjalnego raportu podlinkowanego tam na dole, w opisie i także w komentarzu. A dlaczego ta sztuczna inteligencja jest taka istotna? Ponieważ ona może zaważyć o tym, co się teraz będzie działo na giełdach papierów wartościowych. Wczorajsza sesja na całym świecie przyniosła już odwrót, a indeksy giełdowe, które były wcześniej testowały maksima wszechczasów, bądź też maksima opory o wielomiesięcznej historii, jak na przykład Standard & Poor's, ten odwrót od poziomu 4200 punktów wczoraj został tak jakby potwierdzony. I teraz pytanie z inwestorów takie, czy w kolejnych dniach będzie jeszcze bardziej potwierdzane. Czy ta tendencja spadkowa się utrwali, czy czasem nie przerodzi się w jakiś mocniejszy impuls spadkowy, który będzie dodatkowo napędzany niepewnością związany z kryzysem zadłużenia w Stanach Zjednoczonych. I pytanie, co dalej? Jak widzimy na następnym wykresie, mamy tutaj małe spółki w Stanach i indeks Standard & Poor's. Widzimy, że małe nie potwierdzają tendencji wzrostowej na indeksie Standard & Poor's. Wniosek jest taki, że to duże spółki teraz generują tendencję wzrostową, a przede wszystkim spółki technologiczne, więc te spółki technologiczne, a te spółki technologiczne są właśnie napędzane teraz przede wszystkim perspektywami wpływu sztucznej inteligencji na wyniki przedsiębiorstw. Więc jeżeli teraz sztuczna inteligencja nas zawiedzie, nie będzie odzwierciedlona już w wynikach przedsiębiorstw, bądź też w perspektywach co do wyników przedsiębiorstw, to może być to sygnał do odwrotu na spółkach technologicznych, a w takiej sytuacji możemy przeżyć nawet mocniejszy impuls spadkowy, jakąś korektę na indeksach giełdowych, napędzaną dodatkowo właśnie tym dyskontowanym potencjalnych problemów związanych z kryzysem zadłużenia. A dzisiaj, drodzy Państwo, po sesji będziemy świadkami publikacji wyników spółki Nvidia, która to ma być jednym z największych beneficjentów sztucznej inteligencji, ponieważ te mikroprocesory i całe oprzyrządowanie, które jest potrzebne do tego, żeby taka technologia miała miejsce, na niej korzysta ta spółka, więc ona ma bardzo duży potencjał. Więc jeżeli dzisiaj te wyniki zawiodą, możemy być świadkami wielkiej fali niepokojów związanych z tym, że faktycznie okaże się dla części inwestorów, że sztuczna inteligencja to jest jednak moda, a nie zmiana pokoleniowa, bądź też jakaś rewolucja na rynkach finansowych. Dlatego też zwracam szczególną uwagę na te wyniki tej spółki i na to, jaki będzie wpływ tych wyników
na futures, na indeksy giełdowe, ponieważ one nam pokażą, jakie są nastroje. Jeżeli będziemy świadkami, więc ta dzisiejsza sesja będzie miała znaczenie, natomiast to, jakie będą wyniki i później jak będą się kształtowały futures na indeksy giełdowe, może zaważyć o końcówce tego tygodnia na indeksach giełdowych na całym świecie, więc naprawdę ta dzisiejsza sesja ma znaczenie, a minutki Fedu są prawdopodobnie dzisiaj, będą dzisiaj prawdopodobnie całkowicie zlekceważone i rynek nie będzie się do nich przywiązywał. Mamy inwestowanie w spółki technologiczne, ale także część inwestorów lubi spółki, które płacą dywidendy. I na następnym wykresie mamy wykres, który pokazuje, jak zachowują się dywidendowi arystokraci w ujęciu total return w ujęciu rok do roku i widzimy, że te wyniki tych spółek odstają od tego, jak zachowuje się generalnie rynek, czyli dywidendowi arystokraci zachowują się zdecydowanie słabiej. Natomiast warto zwrócić uwagę, że dywidendy, które mają być wypłacane w Europie, systematycznie z roku na rok rosną. No chyba że mamy jakieś zawirowania, jak to było w 2020 roku, ale systematycznie z roku na rok są one coraz większe i być może ta tendencja będzie wpływała na to, żeby były polepszone wyniki tych dywidendowych arystokratów. Natomiast obserwujemy także przejście poziomu 16 000 punktów na indeksie DAX. Jak już powiedziałem rano, ten poziom ma bardzo duże znaczenie, więc DAX, który utrzymuje się poniżej, sygnalizuje nam negatywne nastroje i że to, co się dzieje, jest poważne. Naprawdę inwestorzy traktują to jako możliwość wygenerowania jakiejś korekty większej, głębszej, spadkowej, więc bądźmy bardzo wyczuleni, jak podczas sesji amerykańskiej będzie się zachowywał także futures, a indeks DAX nawet po zakończeniu sesji na giełdzie we Frankfurcie. Plus obserwujmy także, jak będzie się zachowywać dzisiaj w nocy giełda w Chinach, ponieważ pojawiają się dane dotyczące tego, że masowo zaczynają sprzedawać akcje na giełdzie w Chinach inwestorzy zagraniczni. Ten wykres ma to nam uświadamiać, więc jeżeli spółki na przykład w Hongkongu będą dalej sprzedawane, sesja, która będzie trwała dzisiaj w nocy, przyniesie kontynuację tendencji spadkowej, to jutro możemy mieć naprawdę nieciekawe otwarcie z dużymi lukami, jeżeli oczywiście sesja dzisiejsza na Wall Street będzie negatywna, będą wyniki NVIDIA odebrane negatywnie, może być jutro spora luka na otwarciu w Europie i kontynuacja tendencji spadkowej. Zawiodły dzisiejsze dane IFO dla Niemiec, które były publikowane dla maja, pokonały skrajnie pesymistyczne prognozy, dlatego też to jest ostrzeżenie przed tym, że wpływ tego kryzysu zadłużenia na nastroje, na perspektywy oczekiwania jest duży. Ten wykres to ładnie pokazuje. Amerykańskie obligacje starają się utrzymać poziomy, które ostatnio obserwowaliśmy. W tym wypadku 3,60 moim zdaniem to jest punkt odniesienia na amerykańskich papierach. Euro-dolar utrzymuje się cały czas poniżej poziomu 1,08. To miejsce jest także wskazywane jako opór ruchomy, potwierdzany także przez linię trendu spadkowego. I co jest istotne, mamy także próbę wykonania wzrostowego odbicia na cenie złota. Natomiast krótkoterminowa konsolidacja między tym oporem, ostatnimi maksimami i minimami oznacza także, że budowana jest konsolidacja i o tym, co się dalej wydarzy na złocie, zadecyduje amerykański dolar i amerykańskie obligacje, ponieważ ta korelacja jest tutaj bardzo dobrze widoczna, ale jakiś optymizm się pojawił, ponieważ linia trendu spadkowego na złocie została pokonana. Na chwilę obecną moim zdaniem najciekawszy surowiec to jest miedź, ponieważ miedź sięga już poziomu $8,000, czyli ważnego psychologicznego wsparcia, a w ostatnich godzinach wybiliśmy się dołem z tego kilkumiesięcznego kanału spadkowego. To oznacza, że inwestorzy boją się kondycji giełdy w Chinach i popyt, który ma być generowany przez chińską gospodarkę. Czy słabość chińskiej giełdy będzie także jednym z tych katalizatorów słabości indeksów giełdowych? O tym się także przekonamy. Widzimy, że contango dla ceny miedzi sygnalizuje nam, że inwestorzy naprawdę nastawiają się na kontynuację tendencji spadkowej, plus widzimy, że rosną zapasy miedzi
na świecie, a to jest też sygnał, który może prowadzić raczej do spadków niż do wzrostów i to jest pewnego rodzaju ostrzeżenie co do perspektyw na giełdach papierów wartościowych i generalnie zły sygnał dla potencjału gospodarki w ujęciu globalnym. I Bitcoin, ponieważ Bitcoin znowu zbliża się do średniej 200-sesyjnej, czyli okolic 26 tysięcy dolarów, więc nocne wydarzenia, wieczorna część sesji będzie bardzo istotna. Złamanie tego wsparcia będzie złym sygnałem i będzie potwierdzało negatywne tendencje na indeksach giełdowych. Dzisiaj w nocy Bitcoin dokonał zwrotu i zaczyna potwierdzać negatywne wskazania płynące z indeksów giełdowych, więc wygląda na to, że szeroki rynek, analiza międzyrynkowa, surowce, zachowanie amerykańskiego dolara, obligacje, indeksy giełdowe i nawet właśnie te kryptowaluty sygnalizują rosnącą nadzieję inwestorów na to, że będzie risk off, wyprzedaż ryzyka napędzana tymi czynnikami, o których mówiłem przed chwilą, dlatego też obserwujmy bardzo bacznie, czy czasem nie zwiększa się zmienność na rynkach finansowych, bo ona w ostatnim czasie także była bardzo niewielka i na dowód tego chciałbym jeszcze raz pokazać wykres DAX-a, ponieważ wykres DAX jednoznacznie nam pokazuje, jak bardzo teraz zaczęła rosnąć zmienność. Dzisiejszy spadek, wczorajszy ruch stoi w wielkiej sprzeczności z tym, co się działo w ostatnich dniach i tygodniach, gdzie zmienność była bardzo mała, więc wniosek jest taki, że sygnały ostrzegawcze wysyła nam rynek akcji i rynek ryzyka. I na koniec polskie aktywa i polska gospodarka. Poznaliśmy dzisiaj dane dotyczące zaufania konsumentów i były one lepsze niż zakładały prognozy, więc dane są optymistyczne, widać pozytywną tendencję na wykresie i to oczywiście może sprzyjać temu, żeby dołek koniunktury w polskiej gospodarce był już teraz stworzony na naszych oczach, ale o tym się przekonamy, jak za kilka miesięcy będą publikowane dane o dynamice wzrostu PKB za drugi kwartał. Złoty zupełnie nic sobie nie robi z tego, co się dzieje na eurodolarze, to jest naprawdę dowód wielkiej siły krajowych aktywów. Polskie obligacje także są w miarę spokojne, ale utrzymujemy się nad 6% na rentowności, a warszawski indeks WIG20 dzisiaj spada znowu poniżej poziomu 2000 punktów, ale jak widzimy teraz część inwestorów uważa, że mamy do czynienia tylko z ruchem powrotnym do wcześniejszych oporów, czyli teraz wsparć, więc końcówka dzisiejszej sesji będzie także decydująca. Jeżeli indeks giełdowy będzie spadać, zacznie wracać poniżej poziomu 1960-1970 punktów, to w takiej sytuacji otworzą się perspektywy do nawet większej korekty spadkowej, natomiast utrzymanie się powyżej, zwłaszcza powrót nad poziom 2000 punktów, będzie dowodem wielkiej siły popytu na ryzyko, chęci do zakupów dalszych polskich akcji i będzie to sygnał naprawdę niezwykłego optymizmu i presji na polskie aktywa. Jeżeli będzie równolegle potwierdzany zachowaniem złotego, będzie to naprawdę niezła perspektywa na kolejne tygodnie i miesiące na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. W tym momencie jeszcze raz zachęcam do specjalnego materiału, który jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu, o sztucznej inteligencji, która podgrzewa rynkowe nastroje. Czy sztuczna inteligencja to jest moda, czy jakaś rewolucja? Co nam mówią dane makroekonomiczne i rynek walutowy na chwilę obecną? Jak wykorzystać te wszystkie informacje i na co zwracać uwagę? Warto się z tymi materiałami zaznajamiać, ponieważ sztuczna inteligencja będzie miała wielki wpływ praktycznie na bardzo wiele gałęzi gospodarki światowej i polskiej, dlatego warto być świadomym tego, co się dzieje wokół nas na chwilę obecną. Przypominam, ten raport jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.